Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Muzycznego Alfabetu. Dzisiaj przed nami hasło troszkę kłopotliwe dla większości muzyków. Dlaczego? O tym za chwilę. A vista. Czasami też słyszy się a prima vista. Co to oznacza? Myślę, że niektórzy z Państwa wiedzą, ale dla porządku oczywiście wytłumaczę. A vista to jest granie z nut, które widzi się po raz pierwszy. To jest granie utworu, którego się zupełnie nie zna, dostaje się nuty na pulpit i należy te nuty czytać i grać ten utwór od razu. Jest to umiejętność, przed którą drżą wszyscy młodzi pianiści. Właściwie każdy muzyk musi sobie to a vista, granie, czytanie a vista samodzielnie wypracować. Nie ma tutaj żadnych cudów, że tak powiem, żadnych skrótów, tylko żmudna, codzienna praca w postaci czytania, uwaga, niewidzianych nigdy wcześniej nut. A więc wiecie Państwo, o co tutaj chodzi, że jeżeli poćwiczyliśmy coś wczoraj, to już dziś tego nie możemy poćwiczyć, bo już te nuty byśmy znali. A więc już to nie będzie a vista, więc trzeba wziąć nowe nuty. I jutro znów nowe nuty, i pojutrze znów nowe nuty. A więc krótko mówiąc, aby ćwiczyć a vista, trzeba mieć dostęp do bardzo, ale to bardzo wielu różnych materiałów nutowych, różnych utworów. W dzisiejszych czasach jest to łatwe, ponieważ właściwie praktycznie każde nuty są dostępne w internecie. Kiedyś było to trochę trudniejsze. I cóż, dlaczego dla mnie też kłopotliwe dzisiaj jest to spotkanie z Państwem? Otóż dlatego, że na zakończenie właśnie co zrobię? Ano, zagram Państwu coś a vista. Będzie to dla mnie takie troszeczkę wstydliwe, gdyż oczywiście przyrzekam, nigdy nie widziałem na oczy. Jest to, proszę Państwa, Jean Sibelius, fiński kompozytor. Mam tutaj taką jego książkę, utwory fortepianowe. Otworzyłem zupełnie na przypadkowej stronie utworu, którego nigdy nie grałem, co więcej, nawet nie wiem, jak on brzmi. Będzie to jego sonata F-dur, opus 12 z 1893 roku i ja akurat otworzyłem na części trzeciej. I zacznę ją dla Państwa czytać a vista. A więc proszę trzymać kciuki, zapalę sobie światło i gram. Żeby dobrze przeczytać a vista, oczywiście trzeba chociaż chwilę czasu popatrzeć na to, na ile jest ten utwór, w jakiej tonacji i jak mniej więcej tutaj się prezentuje. Także proszę dać mi chwilkę na skupienie i zaraz zacznę. Już widzę, że na pewno nie zagram tego Państwu w tempie, w jakim kompozytor napisał, ponieważ napisał tutaj oznaczenie tempa bardzo, bardzo szybkie, co grając a vista nie jest właściwie w moim przypadku i pewnie większości muzyków możliwe tak od razu. Ale spróbujemy. Nie wiem, jak to brzmi. Ostrzegam.
dobrze gram, chociaż brzmi to dziwnie. I tak dalej. Tu się zmienia tonacja i wraca znów pierwsze tempo. I tak dalej, i tak dalej. No tak, proszę Państwa, mniej więcej wygląda moje przynajmniej Avista. Każdy pianista ma inne. Każdy pianista uważa, że inni czytają lepiej i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej to właśnie oznacza słowo Avista. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.